Cześć, z tej strony Daniel Tokarz, packraft.pl. Dzisiaj pokażę Ci różne sposoby na napompowanie packrafta. Pierwszą metodą, którą Ci dzisiaj pokażę, będzie wykorzystanie takiej tradycyjnej pompki packraftowej. Druga metoda to użycie takiej małej elektrycznej akumulatorowej pompki. Trzecia metoda to użycie pompki, którą możemy podłączyć do zapalniczki w samochodzie. I na końcu pokażę Ci jeszcze taką bardzo ciekawą metodę, kiedy zapomniałeś, czy to pompki takiej tradycyjnej, czy na przykład rozładowała Ci się taka pompka elektryczna i musisz napompować packrafta ustami. Pokażę Ci, jak to zrobić efektywnie. I takim moim zdaniem najlepszym sposobem na pompowanie packrafta jest właśnie wykorzystanie worka. Po pierwsze jest to metoda najszybsza, ponieważ zabiera zaledwie minutę. Jest to też metoda niezawodna. Taki worek Ci się nie rozładuje, jedynie co to możesz go po prostu zapomnieć. Aby napompować packrafta workiem, całkowicie odkręcamy zawór bostoński. Przed wkręceniem worka samą końcówkę możemy obrócić dwukrotnie i potem przykładamy do zaworu i teraz worek będzie się wkręcał, natomiast nie będziemy musieli kręcić całym workiem, aby go wkręcić. Zacznę od takiego błędu, który popełniają osoby początkujące, a mianowicie kiedy nabierają powietrze do worka, pociągają go do samej góry. I to powoduje, zobaczcie, wypłaszczenie się tego worka, po prostu ucieka z niego powietrze. Dlatego worek podciągamy mniej więcej do 4/5, czyli w ten sposób. Kiedy złapiemy powietrze do worka, zamykamy worek. To zamknięcie jest różnie nazywane, niektórzy nazywają je szlabanem, niektórzy zetką. Także podciągamy worek, szybko zamykamy i na kolanie przepompujemy powietrze do packrafta. I teraz zobaczymy, ile czasu zajmie nam napompowanie packrafta. Puszczam stoper, nakręcamy worek. Nabieramy powietrze do 4/5 i na kolanie przetłaczamy powietrze. Na końcu dokręcamy worek i odkręcamy. I teraz kilka razy musimy jeszcze dopompować ustami. Czas napompowania tego małego packrafta to jest minuta i 9 sekund. Kolejnym sposobem na napompowanie packrafta jest użycie takiej małej elektrycznej pompki z akumulatorem. Wadą tego rozwiązania jest to, że ta pompka może nam się po pierwsze wyładować, a po drugie zdarzyło mi się również to, że ona w plecaku samoczynnie się włączyła. Na to musimy uważać, tak? Dlatego zawsze najlepiej mieć również jako taki backup worek packraftowy tradycyjny. To i co zrobić, aby oszczędzić trochę energii pompując taką pompką? To na początku też możemy całkowicie otworzyć zawór bostoński, bo jeżeli otworzymy go do połowy, będziemy pompowali w ten sposób, no to pompka będzie musiała pokonać ten opór w postaci tego wentylka. Także jeżeli chcemy oszczędzić energię pompując taką pompką i również napompować packrafta szybciej, to całkowicie na początku również zdejmujemy zawór bostoński. Tutaj w tej pompce są różne końcówki. Wybieramy taką, aby pasowała nam do packrafta. Ta końcówka jest o tyle dobra, że ona pasuje mi zarówno tutaj do zaworu bostońskiego, jak również mogę ją napompować oparcie oraz siedzisko. Napompowanie packrafta w ten sposób jest już dłuższe niż z wykorzystaniem worka. O ile z workiem pompowaliśmy packrafta około minuty, w taki sposób zabierze już 3-4 minuty, który zależny jest również od wydajności tej pompki.
W ostatnim etapie dokręcamy zawór bostoński i możemy jeszcze spróbować dopompować Packrafta z tej elektrycznej pompki. Takie pompki są na tyle słabe, że nie będą w stanie dopompować Packrafta do wymaganego ciśnienia. Dlatego tutaj również musimy dopompować Packrafta ustami. Pamiętajmy o tym, że ustami możemy napompować Packrafta tyle, ile jesteśmy w stanie. Nie jest to możliwe, abyśmy przekroczyli zalecaną wartość ciśnienia w Packrafcie, która w przypadku tego Packrafta wynosi 1,5 PSI. Tutaj takim jedynym wyjątkiem, kiedy tą wartość zalecaną możemy przekroczyć, jest pozostawienie Packrafta na słońcu. Jeżeli nasz spływ rozpoczynamy od samochodu, to możemy również wykorzystać taką najbardziej wygodną metodę na pompowanie Packrafta, a mianowicie taką pompkę, która zasilana jest z gniazda zapalniczki. Akurat ta pompka posiada wbudowany manometr. Możemy więc ustawić zalecane ciśnienie w Packrafcie. W tym przypadku będzie to 1,5 PSI. Podłączamy pompkę. Ta metoda jest najwygodniejsza, ponieważ kiedy pompka dojdzie do 1,5 PSI, ona automatycznie się wyłączy. Tutaj taki ważny aspekt, o którym czasami nie wiedzą użytkownicy takich pompek. Ta pompka, kiedy dochodzi do mniej więcej 0,3 PSI, przechodzi w taki tryb pompowania takiego pulsacyjnego. Niektórzy myślą, że pompka jest uszkodzona, wszystko jest w porządku, ona po prostu musi większe ciśnienie wbić do Packrafta. To jest właśnie ten moment. W tej chwili mamy 0,5 PSI. ,2 PSI, 1,5 i pompka automatycznie się wyłączyła. Ta metoda jest najwygodniejsza, ponieważ Packraft jest w tej chwili całkowicie napompowany. W terenie może zdarzyć się taka sytuacja, że na przykład zapomniałeś worka pompki, albo druga rzecz, rozładowała Cię ta elektryczna pompka. I taki podstawowy błąd, który popełniają osoby, które zapomniały tego sprzętu do pompowania, to od początku pompują Packrafta ustami. Napompowanie takiego Packrafta wymaga nawet kilkuset wdmuchnięć, a więc po takim nadmuchaniu nie będziesz czuł się komfortowo. I teraz pokażę Ci metodę, co zrobić, kiedy nie zabrałeś żadnego sprzętu do pompowania i jak napompować Packrafta przynajmniej w 70-80%. Do tego celu najlepiej wykorzystać drzewo i trok, który masz w zestawie. Podwieszamy naszego Packrafta najlepiej na jakiejś wysokości, chociaż można to zrobić również na ziemi. W kolejnym kroku odkręcamy nasz zawór bostoński i pompowanie naszego Packrafta będzie polegało na tym, że będziemy rozszerzać jego burtę. Czyli robimy w ten sposób. Ta metoda polega na tym, że jakby siłą wyporu wciągamy powietrze do naszego Packrafta. A metoda na początku wydaje się trochę nieefektywna, ale zobaczysz potem na końcu efekt, który osiągniemy. I kiedy mamy w ten sposób napompowanego naszego Packrafta, zakręcamy zawór bostoński. I dopiero od tego momentu powinniśmy pompować Packrafta ustami. Dzięki temu 70% Packrafta jest już napompowane. Zaraz Ci to jeszcze pokażę. Zrzucam naszego Packrafta. Teraz zobacz, jeżeli zwinę to powietrze, to pierwsza część, druga część i cała trzecia część jest napompowana, czyli zamiast kilkuset wdmuchnięć, tych dmuchnięć będzie około tam 50-70 może.
Na końcu pokażę Ci jeszcze pewną ciekawostkę, jednak nie stosujcie tej techniki w domu, ponieważ ona może zniszczyć Waszego packrafta. Do środka dostaną się spaliny, to jest również niebezpieczne. Natomiast taka technika stosowana jest czasami w samochodach 4x4 i właśnie z rury wydechowej samochodu pompuje się poduszkę, która podnosi samochód i pozwala wydostać się z trudnej sytuacji. Jest to jakaś tam metoda, natomiast mówię, tutaj w tej chwili do packrafta wdmuchniemy spaliny, dlatego jest to tylko jako ciekawostka. Czyli podłączamy do rury wydechowej jakiś system, który pozwoli nam przepompować powietrze. I w tej chwili już packraft pompuje się z rury wydechowej. Dzisiaj pokażę Ci różne sposoby na napompowanie packrafta. Do tego celu użyjemy tradycyjnej